Produkty limitowane zdominowały rynek butów. Zresztą wystarczy spojrzeć za mną i widzicie tu pudełka. Podejrzewam, że 80% tych pudełek to produkty właśnie, które powstały we współpracy z inną marką. Marki coraz częściej serwują nam już nie tylko pojedyncze produkty, ale pełne kolekcje, które powstały właśnie ze światowej klasy artystą, muzykiem, z butikiem czy z inną marką, dużą, rozpoznawalną marką odzieżową. Jednak nie było tak zawsze. W czasach jeszcze sprzed sneakersowego i internetowego boomu, najlepiej właśnie jak połączymy te dwa wyrażenia razem, buty limitowane wychodziły naprawdę rzadko. Było to jedno wydanie raz na kilka miesięcy i te buty były wtedy naprawdę limitowane. Żeby stać się posiadaczem takiego wydania, trzeba było przeważnie, jeżeli mówimy tutaj o mieszkańcu Polski, trzeba było udać się do najbliższego butiku, który miał w swojej ofercie produkty limitowane, czyli do Soulboxa w Berlinie, i tam należało czekać często nawet kilka dni w kolejce, aby móc kupić właśnie limitowane wydanie butów. I to były też czasy, w których istniały współprace tylko i wyłącznie pomiędzy marką obuwniczą a butikiem. I przede wszystkim były to topowe butiki na całym świecie z najlepszym asortymentem, najlepszą historią, najlepszym PR-em i tym, jak prezentowały się w środowisku ludzi, którzy buty zbierali. Bez znaczenia, czy mówimy o czasach sprzed 15 lat, czy mówimy o teraźniejszości. Produkty limitowane mają jedną wspólną rzecz. Są elitarne. Żeby dostać się do grona firm współpracujących i posiadających własny model właśnie Nike czy Adidasa, często trzeba być po prostu międzynarodową gwiazdą. Coś się zmieniło i nie wiem jakim cudem mały sklepik z Cincinnati w Stanach Zjednoczonych, który ma niespełna 70 000 fanów na Instagramie, stworzył jedną z lepszych współprac buciarskich w 2025 roku. I nie ma tu naprawdę cienia przesady. Jest to jedna z ciekawszych par butów, która w ogóle znajduje się w mojej kolekcji, a na pewno najciekawsze wydanie, które do tej pory udało mi się kupić w 2025 roku. Poziom tego wydania jest naprawdę wysoki. Dawno nie miałem do czynienia z tego typu produktem, który jest tak bogato wydany. Buty trafiły do sprzedaży pod koniec marca 2025 roku i było tylko i wyłącznie 1500 par tego modelu. W związku z tym buty sprzedawane były również tylko i wyłącznie w jednym miejscu na świecie, czyli w sklepie Unheard of Cincinnati za $185. Całkiem sporo jak na parę Adidasów. Ale tłumaczy to, co dostajemy razem z butami. Poza tym od razu widzicie to pudełko. Jest inne. Jest ciekawsze. Sama ilość tych butów powoduje, że te buty po prostu były droższe. A co znajdziemy w pudełku? W skład tego wydania wchodzi okazjonalne opakowanie, które nawiązuje właśnie do świnki, która jest motywem przewodnim tego wydania, do walentynek i w ogóle do miłości. Ale jest to pozorne nawiązanie, ponieważ sama współpraca nawiązuje do totalnie czegoś innego. Poza tym pięknym opakowaniem dostajemy jeszcze frotkę na rękę, opakowana z meteczką, frotę na czoło, czyli jest tu ta sugestia, że ta świnka powinna ćwiczyć. Maskotka świnki. Co tu jeszcze mamy? Gumowy bryloczek. Dodatkową czerwoną parę sznurowadeł. Mamy piękny bryloczek. Zapach do samochodu. Po prostu zapach odświeżający. Naklejeczka związaną właśnie z tym wydaniem. Coś, co może być zakładką do książki, bądź coś bardziej związanego z oznaczeniem prezentu. I na sam koniec mamy cukiereczki, są drażetki. Kurde, powiem wam, że akurat taka dygresja, że strasznie lubię mieć wszystkie rzeczy z zestawu wydań, które wyszły z danym modelem butów i mam naprawdę duży problem z tym, żeby zjeść te cukierki. Choć wiem, że one się pewnie z czasem rozpadną, to jednak stanowią część tego wydania, a z drugiej strony są cukierkami, które powinno się zjeść. Anyway, na sam koniec mamy buty. No i nie powiedzcie mi, że nie są śliczne. Pomijając, że są różowe, ja akurat różowy kolor na butach uwielbiam. Mam sporo par butów różowych, no i nie ukrywam, że akurat to głównie mnie kupiło, jeżeli chodzi o to wydanie. I mamy tu zamsz ze świńskiej skóry, końskie włosie na paskach, przewiewną siateczkę, haftowaną głowę świnki na języku, czerwone odblaskowe elementy 3M, dodatkowo ozdobiona wkładka w środku butów oraz na podeszwie pod warstwą przezroczystej gumy bieżnika właśnie butów znajdziemy jeszcze
grafika ze świnkami. Właściwie z jedną świnką to jest jedna świnka, w sensie jeden rodzaj świnki w różnych ujęciach. Tak czy inaczej, widząc ilość tych rzeczy, podkreślam jeszcze raz, że ta współpraca powstała ze sklepem z miasta, który można by było w sumie porównać, nie wiem, do Wrocławia wielkością. Naprawdę zrobili jedną z lepszych współprac Adidasa z ostatnich kilku lat. Adistar Cushion Free. Pewnie większość z Was, tak jak i ja, może już teraz nie, bo na tym samym modelu Pharrell zrobił swoje jellyfishe, ale gdybyśmy wykreślili jellyfishe z Waszych głów i z mojej głowy, to pewnie właśnie Adistary widzielibyście pierwszy raz właśnie w tej współpracy z Unheard Of. Same Adistary zadebiutowały w 2005 roku jako wyczynowy but do biegania i łączył on technologię wsparcia w bieganiu z komfortem. Zaprojektowano go, by zapewniał stabilność i wygodę podczas startów, co w tamtym czasie było kluczowe dla biegaczy. Konstrukcja wyróżniała się siateczkową cholewką z syntetycznymi nakładkami oraz wyposażeniem w technologię Adipren, czy tak jak właśnie mamy do czynienia w tym nowym modelu Adipren Plus. I co ważne, w 2023 i 2024 Adidas przywrócił właśnie Adistar Cushion'y trójki jako retro runner w duchu trendu Y2K, czyli buty o mocnej sylwetce, w wyrazistym stylu, dla mnie po prostu w stylu dresiarskim z lat 2000, gdzie znajdziemy właśnie dużo siatki, dużo odblaskowych srebrnych elementów i te buty wpisywały się właśnie idealnie w to, więc ten model na pewno będzie jeszcze przez chwilę wykorzystywany. Poza tym, że na rynku pojawiło się 1500 par butów, 1500 par tego wydania, to jeszcze na dzień przed premierą ogłoszono, że do sprzedaży trafi druga kolorystyka tego wydania, której będzie 1000 par i nazwano ją Bleeze Blue, wydana na tym samym modelu. Pojawiły się również plotki o trzeciej kolorystyce i możecie znaleźć zdjęcia w internecie trzeciej kolorystyki tego modelu, ale były to po prostu sample, które powstały w ramach tworzenia tych modeli i w ramach całego procesu nigdy oficjalnie nie trafiły do sprzedaży. Ciekawostką jest to, że Piggy Runners miały trafić na rynek wcześniej niż właśnie w marcu 2025 roku, miały pojawić się jeszcze w 2024. Miały też mieć inną historyjkę. Miały nawiązywać do poprzedniego wydania, do Rival Yellow Building Bridges, czyli miały nawiązywać do samego miasta Cincinnati. Buty i ta świnka to nawiązanie do historii miasta, do historii miasta związanego właśnie z handlem, z całym przemysłem wieprzowym i miasto nawet właśnie z tego powodu nazywano przez wiele lat Porkopolis. I właśnie do tej części historii miały nawiązywać pork chopy. Później buty miały pojawić się w walentynki 2025 roku, jakby serduszka i te wszystkie rzeczy do tego idealnie pasują, ale statek, którym płynęły te buty, niestety utknął na Pacyfiku i cała kampania walentynkowa się posypała i Philip po raz kolejny musiał zmienić otoczkę i narrację dla tego wydania i zdecydował się iść tym samym tropem, jakby tą samą historyjką, która towarzyszyła jego poprzednim współpracom z Adidasem i ta historia ma dość osobiste nawiązanie do życia Filipa. Sam określa, że te buty są swego rodzaju autobiografią. Od dziecka miał ksywę Pork Chop, bo był małym prosiaczkiem. Opowiadał w wywiadach, że śmiano się z niego w szkole, że jest za niski, za biedny, za dziwny, za gruby, że ma zbyt kolorowe włosy, że jeździł komunikacją miejską. Po prostu była masa powodów i możliwości do tego, żeby był wytykany palcami. Swoją drogą, ja z wiekiem utwierdzam się w tym, że my jako dzieci, jako nastolatkowie jesteśmy jedną z najgorszych wersji ludzi i samych siebie. Straszna rzecz, jak możemy źle wpłynąć na życie innych osób. Przepraszam wszystkich, którym dokuczałem w podstawówce, w gimnazjum, w liceum już mniej. I właśnie z tych doświadczeń powstał nowy storytelling, że jest to but dla każdego, kto kiedyś lub bądź cały czas czuje się niedoceniany, a który mimo wszystko nie poddaje się. A drugi składnik tej współpracy, Boutique Unheard Of. No i właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, pewnie wy wszyscy Unheard Of o Unheard Of, tak jak i ja. Pierwszy raz o tym sklepie usłyszałem właśnie, gdy pojawiły się zdjęcia tej kolaboracji, a właściwie nie powinienem mówić kolaboracja, bo to w Polsce źle się kojarzy, tej współpracy, tego limitowanego wydania i to był moment, w którym w ogóle dowiedziałem się, że taki sklep istnieje. Sam sklep powstał w 2008 roku, założycielem sklepu jest Filip Lipschutz i jak można przeczytać na stronie sklepu, jest to butik lifestyle'owy, który czerpał inspiracje ze skateboardingu, pop artu i historii. Poza tym jest mocno związany z miastem, z którego pochodzi, czyli z Cincinnati. Promują oni lokalną historię, lokalnych artystów. Ich poprzednie współprace również
wiążą się z tym miastem. Nazwa Unheard Of ma dwa znaczenia. Z jednej strony chodziło właścicielowi sklepu o to, aby zrobić coś, czego nikt wcześniej nie robił, czyli połączyć sneakersy oraz świat deskorolki, co ja też pamiętam z czasów mojej pracy w Weteranie na Mokotowskiej. Było czymś niespotykanym. Skejci po pierwsze nienawidzili Nike'a, co jest teraz zabawne, ale uważano wtedy w środowisku deskorolkowym, uważano, że Nike robi skok na hajs i nie pasuje do tego środowiska. Wielka marka bez żadnej historii w deskorolce nagle próbuje wkleić się w deskorolkę. Jak widać, udało im się po tylu latach. Udało im się, ale tak czy inaczej połączenie właśnie sneakersów, biegówek i deskorolki, butów do deskorolki w sklepie na jednej przestrzeni nie było czymś popularnym, bo oczywiście gdzieś tam kolekcjonowanie butów bardzo mocno łączy się właśnie z deskorolką. A dlaczego wybrano Adistar Cushion 3? W ogóle inaczej, zanim powiemy, dlaczego wybrano ten model do tej współpracy, to jak w ogóle doszło do tego, że Adidas zaczął współpracować z takim sklepem w Stanach. A wszystko dzięki dwóm gościom z Adidasa amerykańskiego, którzy chcieli przywrócić popularność Adidasa, a właściwie zbudować tę popularność na rynku amerykańskim i szukano sklepów, które mogłyby w tym pomóc. I tak trafiono właśnie na sklep Unheard Of. Historia współpracy pomiędzy Adidasem oraz butikiem Unheard Of istnieje i jest całkiem bogata, bo jest to więcej niż właśnie nasze pork chopy. Pierwszy model pojawił się w 2023 roku, zaraz po właśnie okresach pandemii i lockdownów. Na rynek trafił model Adidas Rivalry Low Erika's Poem. Jest to nawiązanie do siostry Filipa, która niestety w wieku 15 lat popełniła samobójstwo. Jest to dość mocne wydarzenie w historii Filipa. W czerwcu 2023 pojawił się pierwszy model limitowany, pojawił się w dwóch opakowaniach, w niebieskim oraz pomarańczowym boksie. Ciekawostką jest to, że na butach i na opakowaniu znalazły się fragmenty wierszy Eriki. Następnie 5 miesięcy później, w listopadzie, pojawiło się kolejne wydanie na modelu Adidas Rivalry. Adidas Rivalry? Jak to się czyta? Rivalry. Coś gościowi trochę nie ufam. Rivalry. Adidas Rivalry. Pozostaniemy przy tym. Adidas Rivalry. Dobra, sprawdziłem to. Będziemy teraz mówić Adidas Rivalry. Dziwnie to brzmi, ale chyba tak się to wymawia. Ja bym powiedział po prostu Rivalry. Rivalry. Adidas Rivalry. Dobra. Następnie 5 miesięcy później na rynek trafił kolejny model Adidas Rivalry Low. Tym razem dedykowany babci Filipa, Grandma's Couch. Jest to właściwie nie tyle hołd dla babci Filipa, ale dla jego dziadków, którzy pełnili istotną rolę w jego wychowaniu oraz wychowywaniu jego siostry. Filip w wywiadach opowiada o tym, że dzięki dziadkom trzymał się z dala od kłopotów. Jego matka była uzależnioną narkomanką i z którą niestety nie miał Filip łatwego życia. Jego dzieciństwo nie należało do najprzyjemniejszych. Tak właśnie oddaje hołd swoim dziadkom. W procesie projektowania tego modelu brała jeszcze udział babcia Filipa. Brała też udział w premierze tego modelu. Z tego co pamiętam, miała już prawie 100 lat. Jeżeli oszukuję, to na ekranie pojawia się teraz prawdziwy wiek. Kolejny model to Adidas Rivalry Low. W sumie wszystkie to będą te Rivalry Low. Tak czy inaczej, Building Bridges to model poświęcony miastu Cincinnati, zinspirowany mostem Reblinga w tym mieście. Pojawiło się 1000 par tego buta na rynku, a część zysków ze sprzedaży tego modelu trafiła do organizacji wspierającą lokalną młodzież. I to było tyle ważne dla Filipa, ponieważ tym mostem przejeżdżał on ze swojej biednej dzielnicy do Cincinnati, gdzie jeździł na desce. Po Building Bridges na rynek trafiły te w marcu 2025. A dlaczego Adistar Cushion 3 trafił właśnie do tej współpracy? Czemu nie Rivalry Low? A czemu nie 7. czy 6. wersja Rivalry Low? Filip chciał zrobić w końcu coś innego. Chyba znudziły mu się Rivalry Low. Strasznie męczące do czytania, więc szukał czegoś, co będzie fajnym runnerem. Oczywiście Adidas ma sporo fajnych runnerów, ale tu znowu nawiązanie do Filipa i jego życia. W 90 latach Filip jeździł na deskorolce, w ogóle Filip jeździł prawie zawodowo, nigdy nie był prosem, ale gdzieś tam jakieś sponsoringi miał, dostawał buty, pracował w jednym z lepszych sklepów deskorolkowych w Cincinnati i w całych Stanach Zjednoczonych, więc otoczenie deskorolkowe jest mu również bliskie. Po tym jak jeździł sobie na deskorolce, nie chodził w butach na desce, tylko chodził właśnie w wygodnych
biegówkach. A co jest ważne dla dzieciaka, który jeździ na deskorolce? No ważniejsze są buty na deskę, a to, w czym chodzisz na co dzień, jest mniej ważne. Ważne, żeby było tanie. No i właśnie on chodził w Adidasach, bo były tanie. Takie buty biegowe Adidasa kupował sobie w sklepie Value City za $20. Więc kiedy przygotowywano się do kolejnej współpracy i do kolejnego produktu limitowanego w siedzibie Adidasa, Filip dostał do przejrzenia katalog i tam pokazano mu Adistar Cushion trójki. Od razu poczuł, że to jest to. Przypomniała mu się sylwetka z tamtej epoki, która nigdy wcześniej oczywiście nie była wykorzystywana, o której nigdy wcześniej z nas nikt nie słyszał, czyli no jest totalnym unheard-offem. Kolejny model, który po tych pojawił się na rynku i był to drugi hołd, drugie nawiązanie do dziadków Filipa. Tym razem model nazwano Grandma's Couch 2 Dear Naomi i Naomi to właśnie babcia Filipa, która niestety nie dożyła premiery tego modelu. Na rynek trafiło tylko 600 par tego modelu i buty były stylizowane na toaletkę z lustrem, której używała właśnie babcia Filipa. I teraz moje prywatne odczucia na temat tej pary. No kupiłem je, więc jakby jest to już taka opcja, że trzeba było się nas postarać. Ja te buty kupiłem bezpośrednio w sklepie Unheard of, nie będąc oczywiście w Stanach, nie mając tej możliwości, ale męczyłem im bułę. Najprościej mówiąc, męczyłem im bułę, bo te buty tak mi się spodobały, tak je chciałem mieć, że stwierdziłem, że no nie odpuszczę. I po tym jak dowiedziałem się, że buty będą w sprzedaży tylko i wyłącznie w formie można kupić je stacjonarnie bądź internetowo, ale w Stanach, czyli musisz mieć amerykański adres wysyłkowy, inaczej ich nie kupisz. Kombinowałem. Oczywiście znalazłem jakiegoś pośrednika, znalazłem jakiś adres, no i szykowałem się na drop internetowy. No i jak się domyślacie, nie udało się. Boty wciągnęły dosłownie wszystko przez, nie wiem, pół minuty. Ale z racji tego, że sklep, właśnie to jest ten plus, z racji tego, że ten sklep jest małym sklepem, jest to jeden sklep z jednym zespołem w jednym miejscu, ekipa sklepu zdecydowała się anulować zamówienia, które zostały zmultiplikowane bądź zostały złożone właśnie przez boty. Postanowili odzywać się do ludzi, którzy skomentowali zdjęcia, którzy napisali do nich wiadomość prywatną, że chcą te buty. Właśnie jeszcze przed premierą będą wysyłać im linki do zakupów. I tak udało mi się kupić te buty. Po tym jak dowiedziałem się, że to robią, napisałem do nich jeszcze raz, że naprawdę chciałbym mieć tą parę butów i dostałem link. Udało się. I naprawdę podejrzewam, że w tym roku nie kupię nic ciekawszego. W sensie takim, że ja wiem, że to są różowe buty. Stereotypowo jakby nie będziemy wchodzić w te tematy. Są to różowe buty, ale są to naprawdę fajne różowe buty z fajnych materiałów, fajna sylwetka, fajne detale, mega ilość dodatków, plus bardzo nietypowy. Ja przygotowując się do odcinka, szczerze mówiąc, nie śledziłem jakoś szczególnie tej inspiracji. Bardziej myślałem, że to jest po prostu nawiązanie do bajki o trzech świnkach i tak szczerze mówiąc, nie do końca kumałem, że kryje się za tym coś więcej, że kryje się za tym jeszcze właśnie historia prywatna Filipa, właściciela Unheard of, że jego poprzednie współprace również mają takie prywatne, personalne tło i to jest fajne. To akurat jest fajne w butach, tym bardziej jest to ciekawy projekt i zastanawiam się, może to i dobrze, ale zastanawiam się, czemu tego typu wydań nie ma więcej. Jakby czemu nie jesteśmy w opcji, w której sklepy naprawdę mogą stworzyć projekt od początku do końca ze współpracy właśnie z Nike czy z Adidasem. Fajnie go opakować, dać więcej dodatków, nawet dać wyższą cenę. Przy okazji zmniejszyć ilość, jakby wróćmy do tych czasów, kiedy butów nie było, jakby edycji limitowanych nie liczyło się 5, 6, 8 czy 10 tysiącach par, ale niech to będzie właśnie te 1000, 1500 czy 2000 par. Oczywiście wrócimy do czasów, w których buty znowu będzie kupić ciężej, ale troszeczkę o to w tym chodzi. Jakby troszeczkę chodzi o to, żeby buty limitowane były taką wisienką na torcie, żebyśmy bardziej ekscytowali się tymi wydaniami retro, które wychodzą raz na jakiś czas, a nie co roku. I to by było fajne, jakby to bym widział jako taką przyszłość butów, pewnie nierealne, no bo dalej to są pieniądze i trzeba trzepać hajs na ludziach, którzy chcą wydawać gruby hajs na limitowane buty, a skoro mogą wydać je na StockXie, to po co mają wydawać je na StockXie, skoro możemy wyprodukować 5000 par butów więcej i sprzedać. A co mi najbardziej podoba się w tym bucie? Kolorystyka, detale, jakość wykonania jakby tu jakby klasycznie, nie ma kleju, nie ma zbyt dużo kleju, nie ma się do czego przyczepić.
najbardziej kupują mnie właśnie te detale i bogatość tego wydania. Naprawdę dawno się z czymś takim nie spotkałem. Ostatnie wydanie, które teraz przychodzi mi do głowy, to Adidas Equipment Racing 93, wydane z Overkillem, sygnowane właśnie, inspirowane właśnie berlińską taksówką. Tam mieliśmy metalowe opakowanie, breloczek, plakaty i masę właśnie dodatków do samych butów. Poza tym, patrzę sobie tutaj na swoją półkę, nie mam innego wydania butów, które ma tak dużo gadżetów razem z butami. Ponoć jeszcze dostaniemy buty od Unheard of, właśnie zainspirowane Porkchopem. Fajnie, ja się jaram, tak czy inaczej. To jest chyba trochę pokazanie naszym sklepom, a w ogóle też mniejszym sklepom, że chyba nie ma sensu, jakby nie ma co tracić nadziei, że nie tylko te Undefeated, Mity, Sneakers, Atmosy i te wszystkie wielkie sklepy zagraniczne mają szansę na współpracę z Nike czy z Adidasem, że nawet te mniejsze sklepy również mogą coś zadziałać i mogą stworzyć swój produkt limitowany. Oczywiście pewnie jest to mega trudne, a właściwie sprawdzimy, czy jest to mega trudne. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w kolejnym odcinku. Czy jest trudno stworzyć produkt limitowany? Czy jest trudno wejść we współpracę z inną marką, dużą marką, rozpoznawalną marką, żeby stworzyć własną, no nie mogę powiedzieć kolaborację, żeby stworzyć własny produkt limitowany. Trochę powtórzenie. Tak czy inaczej, w kolejnym odcinku postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy trudno jest stworzyć własny produkt limitowany z inną marką.